Cześć, nazywam się Krystian Juskowiak. Dziś opowiem Wam pokrótce, czym jest RAID, czym nie jest, jakie są jego rodzaje i poziomy, dlaczego cały świat biznesu z niego korzysta i jakie istnieją dla niego alternatywy. A więc czym jest RAID? Redundant Array of Independent Disks, czyli po naszemu nadmiarowa macierz niezależnych dysków, to w dużym skrócie sposób wykorzystania dwóch lub więcej dysków fizycznych do stworzenia jednego dysku logicznego. Takiego, który nie straci żadnych danych, nawet jeśli jeden z dysków fizycznych go tworzących ulegnie uszkodzeniu. Zacznijmy od przykładu, który pozwoli zobrazować, skąd RAID w ogóle się wziął. Wyobraź sobie zwykły komputer. Masz w nim jeden fizyczny dysk, a na nim wszystkie swoje dane. Jeśli pojawi się jakieś przepięcie, komputer upadnie, zostanie zalany, zhakowany czy zwyczajnie sam z siebie ulegnie uszkodzeniu, to tracisz wszystko. Próby odzyskania danych z uszkodzonych dysków są trudne, kosztowne i często bezowocne. W biznesie i instytucjach państwowych nie ma miejsca na takie ryzyko i przestój w pracy. Dlatego już w latach 80. tęgie głowy pracowały nad rozwiązaniem tego problemu. RAID jako termin został opracowany na Uniwersytecie Kalifornijskim Berkeley przez Davida Pattersona, Gerta Gibsona i Randy'ego Katz'a w 1987 roku, choć już wcześniej istniały rozwiązania pasujące do tego opisu, jak chociażby mirroring z serwerów Tandem Nonstop Systems. Na przestrzeni lat 80. i 90. opracowano różne metody budowania macierzy RAID, cechujące się odmiennymi mocnymi stronami. Jedne poziomy RAID zapewniały większe bezpieczeństwo, inne z kolei wyższą prędkość. Dziś to, w jaki sposób działają RAIDy, możemy podzielić na rodzaj macierzy, czyli to, jak jest budowana sprzętowo czy software'owo, i na jej poziom, czyli w jaki sposób dyski są ze sobą połączone. Żeby pogadać o rodzajach RAID, najpierw musimy zadać sobie pytanie, jak w ogóle zbudować i włączyć takiego RAIDa. Jak zmusić dyski do współpracy tak, by zmieniły się w jeden logiczny dysk? W uproszczeniu, coś musi tym dyskom powiedzieć, jak się zachowywać, a tym czymś może być albo sprzętowy kontroler RAID, czyli urządzenie, które stoi między dyskami a procesorem i które dzieli dane w taki sposób, by każdy z dysków przy zapisie otrzymał odpowiednie fragmenty, a następnie przy odczycie łączy je i przekazuje procesorowi już gotowe pliki. Takie rozwiązanie nazywamy hardware array. Albo software'owy RAID, czyli oprogramowanie, które bezpośrednio w systemie operacyjnym czy wirtualizatorze replikuje czy dzieli dane między dyskami bez pomocy dedykowanego kontrolera. Wszystkie operacje wykonując na CPU. Obie opcje mają swoje plusy i minusy. RAID sprzętowy jest prostszy w implementacji, nie wymaga praktycznie żadnej konfiguracji po początkowym postawieniu macierzy, oferuje niezłą wydajność, a w przypadku awarii dysku większość kontrolerów rozpocznie odbudowę automatycznie, gdy tylko włożymy nowy dysk do serwera. Minusem tego rozwiązania jest skalowalność. Każdy kontroler może obsłużyć tylko konkretną liczbę dysków z pełną wydajnością, a dokładanie kolejnych będzie już spowalniać pracę całej macierzy. RAID software'owy z kolei może być tańszy we wdrożeniu. W podstawowym rozwiązaniu możemy się obyć bez dedykowanego kontrolera. Skoro już wiemy, czym jest RAID i co nim zarządza, czas na najważniejsze pytanie. Jak właściwie dane są rozkładane na dyskach? I tutaj dochodzimy do tak zwanych poziomów RAID, czyli konkretnych sposobów łączenia dysków ze sobą. Nie ma jednego najlepszego RAIDa. Każdy poziom to kompromis pomiędzy bezpieczeństwem danych, wydajnością i pojemnością. Najprostszy przykład to RAID 0. Dane są dzielone na części i zapisywane naprzemiennie na kilku dyskach. Dzięki temu jest bardzo szybki, ale nie oferuje żadnej redundancji. Awaria jednego dysku oznacza utratę całości danych. Dlatego RAID 0 stosuje się głównie tam, gdzie liczy się wydajność, a dane nie są krytyczne. Kolejny bardzo popularny poziom to RAID 1, czyli tzw. mirroring. Dane są zapisywane jednocześnie na dwóch dyskach, 1:1. Jeśli jeden dysk padnie, drugi ma pełną kopię danych. Jest bezpiecznie, ale kosztem pojemności.
Wykorzystujemy tylko 50% dostępnego miejsca. Bardziej zaawansowanym i często spotykanym rozwiązaniem jest RAID 5. Wymaga minimum 3 dysków i łączy w sobie przyzwoitą wydajność z ochroną danych. Dane i informacje parzystości są rozłożone na wszystkie dyski, dzięki czemu macierz może przetrwać awarię jednego z nich. To bardzo popularny wybór w serwerach plików i systemach biznesowych. Jeśli zależy nam na jeszcze większym bezpieczeństwie, wchodzimy w RAID 6, który działa podobnie do RAID 5, ale pozwala na jednoczesną awarię 2 dysków. Kosztem jest większe zużycie przestrzeni i nieco niższa wydajność zapisu. Na koniec warto wspomnieć o RAID 10, czyli połączeniu RAID 1 i RAID 0. To rozwiązanie bardzo szybkie i bardzo bezpieczne, ale też wymagające minimum 4 dysków i oferujące tylko połowę ich łącznej pojemności. Często jest spotykane w bazach danych i systemach o wysokich wymaganiach wydajnościowych. W zaawansowanych systemach spotyka się również poziomy 50 i 60. Podobnie jak RAID 10 są to hybrydy łączące 2 lub więcej pól RAID 5 lub 6, spinając je pod jedną macierzą RAID 0, oferując zwiększenie wydajności, najwyższe poziomy bezpieczeństwa, ale wymagające najwięcej dysków twardych. W tym miejscu musimy bardzo wyraźnie powiedzieć jedną rzecz. RAID to nie backup. RAID chroni nas przed awarią sprzętu, ale nie chroni danych przed wszystkim innym. Jeśli przypadkowo usuniesz plik, zniknie z całej macierzy. Jeśli wirus zaszyfruje dane, zaszyfruje je wszędzie. Jeśli system się uszkodzi lub ktoś nadpisze dane, RAID tego nie cofnie. Backup to oddzielna kopia danych, najlepiej na innym nośniku, w innej lokalizacji i tworzona regularnie. RAID zwiększa dostępność systemu i skraca przestoje, ale nie zastępuje kopii zapasowej. W idealnym świecie i dobrze zaprojektowanym biznesie RAID i backup zawsze idą w parze. W środowisku domowym awaria dysku to stres, ale w firmie to realne straty finansowe. Przestój systemu, brak dostępu do danych, niedziałająca baza klientów czy księgowość – to wszystko kosztuje czas i pieniądze. RAID pozwala pracować dalej mimo awarii dysku, uniknąć nagłego przestoju, zaplanować wymianę sprzętu bez paniki i utrzymać ciągłość działania systemów. Dlatego w serwerach, macierzach i infrastrukturze IT RAID jest standardem, a nie dodatkiem. To jedna z podstaw, na których buduje się stabilne środowisko biznesowe. Obok backupu, monitoringu i redundancji zasilania. Jedną z najczęściej wymienianych alternatyw dla klasycznego RAID jest ZFS, czyli nowoczesny system plików, który w praktyce łączy w sobie rolę RAIDa, systemu plików i mechanizmów ochrony danych. ZFS został zaprojektowany z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie danych. Każdy zapis jest weryfikowany za pomocą sum kontrolnych, dzięki czemu system potrafi wykryć tzw. cichą korupcję danych. Coś, czego klasyczny RAID często w ogóle nie zauważa. W połączeniu z redundancją ZFS jest w stanie samodzielnie naprawić uszkodzone bloki danych. ZFS oferuje także funkcje jak snapshoty, czyli migawki danych w czasie, replikację, kompresję czy bardzo elastyczne zarządzanie przestrzenią dyskową. Zamiast klasycznych poziomów RAID spotykamy tu rozwiązania takie jak RAID Z, który pełni podobną rolę jak RAID 5 czy RAID 6, ale działają w inny, bardziej zintegrowany sposób. Warto jednak zaznaczyć, że ZFS nie jest rozwiązaniem plug and play. Wymaga większej wiedzy, odpowiedniej ilości pamięci RAM i świadomego projektowania całej infrastruktury. Źle skonfigurowany ZFS potrafi sprawić więcej problemów niż klasyczny RAID. Dlatego w praktyce ZFS świetnie sprawdza się w bardziej zaawansowanych wdrożeniach, gdzie bezpieczeństwo danych jest absolutnym priorytetem, a klasyczny RAID nadal pozostaje prostym, sprawdzonym i bardzo popularnym standardem w serwerach biznesowych. Dzisiejszy film nagraliśmy z użyciem sprzętu, który może Wam się przydać, jeśli myślicie o RAIDzie lub w ogóle nabyciu swojego serwera. Na stanie mamy wszystko, co potrzebne, od dysków przez kontrolery po kompletne serwery. Chętnie doradzimy również, jaki poziom RAID będzie najlepszy dla Twojej firmy. Jeśli interesuje Cię kompletny serwer,
to koniecznie zajrzyj na naszą stronę. Mamy na niej autorski konfigurator online, który pozwala samodzielnie zbudować wymarzony zestaw i od razu podaje cenę. Jeśli interesuje Cię więcej w temacie rajda czy serwerów, to zachęcamy do subskrybowania i obserwowania kanału. W przyszłości możesz spodziewać się tutaj konkretnych porównań wydajnościowych różnych poziomów raid i systemów ZFS. Jeśli są tematy, które szczególnie Cię interesują, podziel się nimi w komentarzu. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.